I zaczęło się John Wick, a właściwie jego świat, bo sam John się nie pojawia. Akcja filmu, wiadomo, lata 70., ale w Continental, w świecie Johna Wicka, no wszystko rośnie, dowiadujemy się coraz więcej, dlatego o tym dzisiaj pomówimy. Jak wygląda ten serial, czy to współgra z tym, co wiemy o Johnie Wicku i w ogóle kim są te postacie, bo rzeczywiście, no jak mówiłem wcześniej, John Wick się nie pojawia. Akcja w większości rozgrywa się w latach 70. Nie będę zdradzał fabuły, bo nie potrzeba. W tym momencie pierwszy odcinek, on się co piątek pojawia, każdy kolejny można zobaczyć na Amazonie, więc wrzucę Ci na końcu link do Amazona Prime, możesz skorzystać. To jest w ogóle, abstrahując, to jest w ogóle niesamowite, że Amazon daje 30-dniowy okres próbny, gdzie przez najbliższe 3 tygodnie można obejrzeć i tak naprawdę ten serial i nie płacić za niego ani złotówki, a nawet potem po tych 30 dniach anulować i nie płacić 409 zł za rok. No ale to inna sprawa. Tak, jak najbardziej. Głównie skupiamy się wokół Winstona. Oczywiście, że tak, Winstona, którego znamy z serialu, no nie tylko on, również jest Haron, więc może zacznę od obsady, bo naszym Krzysztofem Jarzyną ze Szczecina jest Mel Gibson, Cormac O'Connor. Rzeczywiście on jest w tym serialu, no tak będę to nazywał, miniserialu, rzeczywiście naszym złolem i no wypada przekonująco, tak, wiadomo, że nie jest to po raz pierwszy, kiedy Mel Gibson wciela się w rolę złola, no chociażby to przecież było w Maczecie, chyba w Trzecich Niezniszczalnych, tam mi się wydaje, więc rzeczywiście on już ma wprawę i jest przekonujący, rzeczywiście daje radę. Colin Woodell, tutaj mam ściągawkę, oczywiście on się wciela w rolę Winstona Scotta. Tak, jak najbardziej to mi się wszystko podoba. Są to postacie wiarygodne, no bo oczywiście, jak mówiłem, Johna nie ma, może się pojawi później, aczkolwiek domyślam się z przebiegu fabuły, że to będzie raczej wszystko rozgrywało się płynnie, jedno po drugim, nie będzie, że na przykład lata 70., lata 80., lata 90., więc wtedy może powiedzmy pod koniec lat 90. można byłoby zobaczyć Johna, ale póki co John Wick się sam nie pojawia. Co mi się bardzo podoba, no to nie jest to tylko hotel, proszę bardzo i tak dalej, nie. Patrzymy na to wszystko przez pryzmat właśnie Winstona. Rzeczywiście co, gdzie, jak i kiedy, skąd on się pojawia, co on robił w Londynie, potem w Nowym Jorku, wiadomo, Continental i mamy to od podstaw wszystko ukazane i rzeczywiście jest to bardzo ciekawie zrobione, ponieważ różnorodność jaka jest postaci, zresztą znamy oczywiście z Johna Wicka, ci wszyscy, a właściwie grono duże jego przyjaciół, których możesz znać z filmów o Johnie, no to rzeczywiście tutaj się pojawiają jako młodzi oczywiście. Nie są to ci sami aktorzy, nie stwierdzono, ok, wrzucimy na przykład Lorenza Fishburna, tylko go odmłodzimy cyfrowo. Nie, akurat całkowicie są to inne postacie, inni aktorzy i rzeczywiście wydaje mi się, że to jest dobrze, bo przy okazji tego można było to przeprowadzić sprawnie, a poza tym no nie czarujmy się. Czy rzeczywiście musieliby się sprawdzić w tej roli? Laurence Fishburne odmłodzony o 50 lat? No może niekoniecznie, bo rzeczywiście też nie wiekowo, ale dokładnie wiesz o co chodzi. W każdym razie aktorzy spisują się bardzo fajnie, więc nie ma znaczenia, czy to jest to Colin Woodell, Mel Gibson, czy chociażby Hubert Poindexter. Ja oczywiście źle to teraz wymówiłem, ale jest różnorodność, naprawdę różnorodność, bo mamy właśnie ten świat Winstona, jest ten Cormac O'Connor, czyli Mel Gibson. Tutaj z jednej strony mamy policję, tutaj skądś właśnie pojawia się handlarz bronią. I tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście mnogość i wielowarstwowość tego filmu jest piękna. Na co zwrócić warto szczególną uwagę, to i mi się to zawsze podobało przy okazji filmów o Johnie Wicku, scenografia i bijatyki, strzelaniny, to rzeczywiście jest pięknie dopracowane, naprawdę technicznie to jest cudo i tylko się cieszę, że coś takiego mógłbym zobaczyć i to na Amazonie. Ja wiem, że on jest oryginalnie to jest Peacock, ale ponieważ Peacock jest tylko dostępna platforma w Ameryce, chyba północnej, no to w Europie wiadomo, że to jest Amazon. Co mi się najbardziej w tym filmie podobało i naprawdę za to jest, napisałem sobie tutaj muzyka i kolory plus 100 muzyka, no bo jak można lepiej podkreślić epokę, no jak nie hitami, prawda, z tamtego czasu, więc rzeczywiście wybrano tutaj takie utwory, które przynajmniej w tym momencie bardzo mi się podobają, no bo tam wiadomo jakieś tam Bonnie M i inne klimaty się pojawiają i muzyka, piosenki, ale też sama ścieżka dźwiękowa jest to tak pięknie poprowadzone, taki tworzy niesamowity nastrój, nostalgia, melancholia, jak zwał, tak zwał, naprawdę mi się to bardzo podoba, a kolory, trochę mi to przypomniało Bartonowskiego Batmana.
Rzeczywiście, bo ten Nowy Jork lat 70. jest brudny, jest paskudny naprawdę. Na prawo i lewo mamy tutaj jakieś zbrodnie, ktoś kogoś zabija, ktoś kogoś morduje i tak dalej, i tak dalej. Inne czasy nawet jakiś tam facet idzie, pies wali kupsko na chodniku. Oczywiście tego nikt nie sprząta, no bo takie były czasy, ludziom na tym nie zależało, ale to rzeczywiście jak ten hotel i jak to wszystko jest ukazane, bo tutaj mamy z jednej strony ulicę brudną, paskudną, jakieś gazety się walają, kartony, wchodzimy do hotelu. Proszę bardzo, luksus, przepych, wiesz dokładnie o co chodzi, kontrast jest niesamowity, a poza tym te kolory, te żółcie, brązy, to wszystko tak współgra elegancko z tym właśnie światem Johna Wicka, tworzy taki cudowny, mroczny klimat, że no naprawdę aż żałuję, że to jest mini serial 3-odcinkowy, chociaż z drugiej strony gdyby na przykład zrobili 6 odcinków po 45 minut, pewnie też nie miałbym problemu, chociaż każdy odcinek musiał mieć swój klimat, swoje zakończenie. Może dobrze, że mamy tylko 3 odcinki półtorej godziny i tak naprawdę jest to fajnie zrobione. Było trochę perypetii? Oczywiście, że tak, no bo tam jakieś inne platformy miały się przewijać. Na początku gdzieś John miał trafić na Stars, czy jakoś tak, ale koniec końców skończyło się na tym, że jest na Amazonie. Film, no, który rozwija, no nie czarujmy się, on jest tylko i wyłącznie zrobiony po to, ażeby zbić kasę na tym, co udało się stworzyć panom Stachelskiemu oraz Reevesowi przy okazji 4 części przygód o Johnny Wicku. I no, gdyby się okazało, że dziękuję bardzo, John Wick niestety nie jest kasowym filmem, no to nie byłoby w tym momencie teraz 3, a jak dobrze wiemy, kolejne są filmy, seriale czy miniseriale w produkcji, bo będzie również o naszej prima balerynie, no niech tak będzie, w filmach wcielała się w jej rolę Angelika Houston. Mamy dowiedzieć się o tych wszystkich zawodowych zabójczyniach, które były szkolone i tak dalej. Ale tutaj ten świat cały tej mafii, gangsterów, tego świata płatnych zabójców w dosyć ciekawy sposób jest ukazany, bo pewne rzeczy się klarują. Nie wszystko jeszcze mamy powiedziane, nie wszystko jest wyjaśnione, ale poszczególne rzeczy się już zazębiają. Pewne, kojarzysz te takie specjalne monety? No oczywiście, że tak. Tutaj również one się pojawiają, ale no właśnie, nie będę zdradzał, ale bo naprawdę warto oglądać. Na szczególną uwagę, na szczególne wyróżnienie można byłoby rzec, zasługują bliźniaki. Nie powiem więcej, tylko tyle. To jest w ogóle odjechana para. Naprawdę oni tutaj tak się pojawili. Rolka niewielka, bo może w całym odcinku są 30, nie, przesadzam, 58,5 sekundy. Ale rzeczywiście, jak popatrzyłem, mówię, oj, coś będzie na rzeczy, co się dzieje, co to w ogóle jest, skąd oni ich wzięli, z innej planety czy spod Biedronki. Naprawdę masakrycznie, ale im plus, dodają tylko i wyłącznie. I słabym punktem tego serialu, tego odcinka, właściwie to pierwszy odcinek, no nie mam. Muszę powiedzieć, że nie mam, bo fabuła jest pociągnięta dobrze i ciekawie, interesuje, naprawdę wciąga od razu tak. Jak tylko dostałem powiadomienie od Amazona, od razu siadłem i obejrzałem sobie Continental w świecie Johna Wicka. Chociaż to taki w sumie też dziwny tytuł, Continental w świecie Johna Wicka, no ale nie dość, że musi być Continental, bo wiadomo, żebyśmy skojarzyli hotel, no to John Wick też trzeba, wiadomo, przyjdźcie, zobaczcie, może będziecie wiedzieli o co chodzi. Ale wciąga, naprawdę bardzo dobrze wciąga. Postacie są stworzone idealnie, naprawdę idealnie i no, nie będę zdradzał fabuły, nie chcę, ale Winston przechodzi przez ciekawe perypetie. Można zrozumieć, co nim później kierowało przy okazji no, tych wszystkich ruchów, które wykonał z Johnem Wickiem, który tam w drugiej części, czy w trzeciej części bodajże kogoś w tym hotelu zabił i stał się excomunicado. Więc tutaj również te pewne aspekty są wyjaśnione, no, a poza tym klimat i muzyka i zdjęcia, no to jest po prostu wszystko tipes topes. Moja ocena oczywiście jest na Filmowej, może sprawdzić jak ten serial się według mnie na skali 10-stopniowej plasuje. Kolejna oczywiście recenzja będzie w najbliższy piątek albo sobotę, bo to 3 odcinki mają się okazywać co piątek. Jeszcze raz przypomnę, naprawdę skorzystaj z Amazona, bo warto chociażby, no ja głównie Amazona używam do tego, żeby obejrzeć serial The Boys, czekam na niego na kolejny sezon, ale w tym momencie można dokładnie, wiesz, 49 zł za rok, a nawet tylko 30-dniowy darmowy okres też jest piękny, więc polecam. Naprawdę sprawdź sobie Continentala, a jak chcesz zobaczyć więcej recenzji o Johnny Wicku i innych filmach akcji, tutaj, tak, na tej liście jest ich całe mnóstwo.